Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, bardzo często tak bywa, że przekształcenia w kinie dokumentalnym warunkują późniejsze zmiany artystyczne środków wyrazowych, sposobów narracyjnych w kinie fabularnym. Tak jest i tak było na całym świecie. No, wypada chociażby wspomnieć słynnych angielskich młodych gniewnych, którzy obficie czerpali z wcześniejszych dokonań kina dokumentalnego, zarówno tego, które tuż poprzedzały ich realizację, ale także klasyki kina dokumentalnego, angielskiego kina dokumentalnego lat 30. chociażby. Zresztą kilku twórców angielskiej nowej fali to byli urodzeni dokumentaliści, którzy w pewnym momencie z dokumentów przesiedli się do kina fabularnego. Lindsay Anderson jest tego najlepszym przykładem. Z jednej strony hale targowe w Londynie, jego fantastyczny dokument, a z drugiej strony chociażby Lucky Man, czyli Szczęśliwy człowiek. Zaczęło się od dokumentu, skończyło się na fabule. W naszej kinematografii można dostrzec wiele takich naczyń połączonych. Tu znów Krzysztof Kieślowski jest takim przykładem, który zaczynał jako fantastyczny dokumentalista i właściwie nikt nie wyobrażał sobie Kieślowskiego w innego rodzaju kina, a on w pewnym momencie powiedział: nie, wystarczy, teraz zaczynam robić kino fabularne. To kino fabularne pozwoli mi na więcej. Z jednej strony nie będę musiał tak się zbliżać do kamery i wchodzić z butami we wnętrze swojego bohatera, bo to wszystko załatwi mi aktor, to wszystko załatwią mi środki wyrazowe, którym posługuje się kino fabularne. To samo dotyczyło chociażby kina Grzegorza Królikiewicza, który zaczynał od dokumentu, czy Tomasza Zygadły. Proszę zwrócić uwagę, że te nazwiska Zygadło, Kieślowski, to nazwiska, które później kojarzyliśmy z kinem moralnego niepokoju, z filmami fabularnymi, ale te filmy fabularne były poprzedzone solidną podbudową właśnie dokumentalną. Sięgnijmy trochę wstecz, bo istnieje w historii polskiego kina bardzo ważny nurt właśnie w kinie dokumentalnym, który doprowadził do powstania kilka niezwykle interesujących filmów fabularnych. Mam na myśli czarną serię polskiego dokumentu. Tak nazwali krytycy bowiem to zjawisko, jakie pojawiło się w naszym kinie w drugiej połowie lat 50. po tak zwanym przełomie październikowym. Bo cóż było wcześniej? Rok 1949, słynny zjazd w Wiśle i okrzyknięcie realizmu socjalistycznego jako jedynie słusznej metody twórczej. A apogeum to kino realizmu socjalistycznego osiągnęło chyba w roku 50, kiedy zrealizowano dwie brygady. Słynny film zrobiony przez studentów pod wodzą Eugeniusza Cękalskiego. Co ciekawe, ponieważ postrzegano kino jako sztukę kolektywną, czyli tego filmu właściwie nie podpisano. Tam jest podpisany kolektyw i tylko Cękalski jako ten organizator, który zebrał ten kolektyw, który przeniósł na ekran czeską sztukę Brygada Szlifierza Karhana. Co ciekawe, ten socrealistyczny utwór dostał nagrodę na festiwalu w Karlowych Warach. I za co dostał tą nagrodę? Został uznany za najbardziej eksperymentalny utwór przedstawiony na tym festiwalu. Także nieraz historia płata figla. Z jednej strony pewna sztanca, schemat, a z drugiej strony nagroda za eksperyment, czyli schemat także może okazać się eksperymentem. Ale w latach 50., w połowie lat 50., mam na myśli lata 55, 6, zaczęło się zmieniać. Przełomem był październik roku 56, ale wcześniej już trochę te tryby zostały poluzowane. Po śmierci Stalina, od tego momentu zaczęła się także taka równia pochyła realizmu socjalistycznego. Zaczęły następować pewne wyłomy w tej poetyce. No bo cóż się stało? Z jednej strony trochę poluzowano w cenzurze, ta żelazna kurtyna
trochę zaczęła czeszczeć w swych zawiasach. Do polskich kin zaczęły napływać filmy zagraniczne. Tak samo więcej było przekładów z literatury zachodniej. Na nowo zaczął wychodzić Tygodnik Powszechny. Zaczął ukazywać się po prostu gdzieś z katakumb, z podziemi, z piwnic. Wyszła muzyka jazzowa, pierwszy festiwal muzyki jazzowej w Sopocie. Zaczęły powstawać teatrzyki studenckie, chociażby słynny Bim Bom, kabarety, w Warszawie STS, Studencki Teatr Satyryków, w Krakowie słynna Piwnica pod Baranami. Takie zaczęły się pojawiać enklawy pewnej, w dużej mierze ograniczonej, ale jednak wolności, o czym takie gdzieś światełko w tunelu. I na tej bazie pojawiło się w polskim kinie kilka niezwykle ważnych dokumentów. Z jednej strony to było pewien sprzeciw do dotychczas obowiązującego dokumentu, do samej formy, ale znacznie, i to chyba jest najważniejsze, poszerzono zakres tematyczny treści, na które filmowcy skierowali swe kamery. To oczywiście było powiązane z tym, o czym powiedziałem wcześniej, z przekształceniami w muzyce, teatrze, plastyce, w ogóle sztuce. Przypomnijmy, w tych czasach, bodajże w roku 1955 ukazał się Zły Leopolda Tyrmanda. Książka, która stała się nieprawdopodobnym hitem, a która opowiadała jednak o różnych ciemnych rejonach naszej rzeczywistości, o chuliganach, o przestępstwach. Oczywiście bohater walczył, wydał wojnę sam przeciw wszystkim tej szarej naszej strefie, ale jednak po pierwsze tą strefę zaczęto pokazywać i po drugie zaczęto pokazywać ją wiarygodnie. I jakie to były filmy? Taki głośny film, chyba najbardziej znany, Uwaga, chuligani, Jerzego Hoffmana, Edwarda Skórzewskiego, którzy zaczynali kiedyś od dokumentu. My ich głównie znamy przede wszystkim Hoffmana z wielkich ekranizacji, trylogii chociażby, ale nie tylko, ale z wielkich, wystawnych filmów realizowanych z dużym rozmachem inscenizacyjnym. Zaczynał od dokumentu. Uwaga, chuligani pokazuje plagę rozszerzającego się chuligaństwa w naszej stolicy. Co ciekawe, zarówno Hoffman, jak i Skórzewski to byli absolwenci moskiewskiej szkoły filmowej. Oni rozpoczęli penetrowanie tych ciemnych stron naszej rzeczywistości. Może to nie było do końca takie dokumentalne w 100%, bo w tym filmie są elementy inscenizowane. Jest pewien komentarz, no dosyć taki powiedziałbym zgodny z ówczesną ideologią, ale dostrzegamy w tym filmie pewną publicystyczną pasję, bo jednak te fragmenty inscenizowane były inscenizacją na podstawie pewnych faktów zaobserwowanych w tej rzeczywistości. Podczas codziennego spaceru ulicami twego miasta spójrz dookoła siebie. Patrz uważnie. Co robią ci chłopcy o tej porze na ulicy? Powinni być w szkole. Niewinne wagary, prawda? Tak, tymczasem niewinne, ale któregoś dnia spotkają prowodyra. Taki chłopak, cwaniak. Kolejny ich film Dzieci oskarżają. To znowu była penetracja ludzi uzależnionych od alkoholu. To dzieci oskarżały swych rodziców, swych ojców właśnie o picie, że oni odbierają im dzieciństwo. 7 lat? To już prawie mężczyzna. Jeden kieliszek to mu nie zaszkodzi. Nie zaszkodzi. O tym wcześniej nie mówiono, tych spraw nie było. Nasze gazety donosiły wyłącznie o sukcesach. Ta ciemna rzeczywistość była skrywana. Bogdan Kosiński
późniejszy świetny dokumentalista, jeszcze na studiach w łódzkiej szkole filmowej realizuje film Lubelska Starówka, pokazując no, dwa oblicza lubelskiej Starówki. Z jednej strony pięknie odnowione fasady kamienic, ale z drugiej strony zrujnowane podwórka, śmietnisko, jakaś totalna ruina. W upalne południe dzieci korzystają z chłodu stylowych podwórek. Przyjemnie, prawda? Sztuczne śmieci i antyczne zapachy. Któż by nie cieszył się z takiego miejsca zabawy? Tak, dzisiaj to zaledwie place dziecięcych zabaw, ale pomyśleć, za Jagiellonów, wśród tych samych starych kamieni, kipiało życie lubelskich mieszczan. Ja przypominam sobie po latach, jest taki fragment w głośnym filmie Krzysztofa Kieślowskiego Amator, kiedy nasz główny bohater filmuje pięknie odnowioną fasadę kamienicy, wchodzi z kamerą, przechodzi przez taki korytarz i filmuje dalej to, co na podwórku, ale podwórko już nie jest odnowione, podwórko jest walące się i jest ruiną. To gdzieś chyba inspiracja, wydaje mi się, przyszła właśnie z wczesnego filmu Kosińskiego. No, bierzemy się. Cholera, żeby nas tylko nie pogonił ktoś tutaj. Prowadź mnie, prowadź! Uwaga! Ludzie pustego obszaru, filmy Karabasza i Władysława Ślesickiego. Władysław Ślesicki, późniejszy autor W pustyni i w puszczy, także zasłynął jako znakomity dokumentalista, bo Kazimierz Karabasz pozostał wierny całe życie tej twórczości. To słynne, cierpliwe oko Kazimierza Karabasza, czyli żadnej inscenizacji, zero inscenizacji, tylko wyczekiwanie z kamerą, aż coś istotnego się zdarzy. A nieraz nawet jak się nie zdarzy, to samo czekanie, ten proces w konstrukcji, czy konstrukcja w procesie jest niezwykle tutaj ważna. Ludzie pustego obszaru, tytuł tu już jakby mówi wszystko. Ludzie, którzy nie mają żadnych perspektyw, którzy nie dostrzegają tych perspektyw, którzy żyją z dnia na dzień. Widzieliśmy ich codziennie. Wśród przechodniów bez trudu można odróżnić ich sylwetki. Zawsze ta sama wyczekująca postawa. Te same znudzone, nic nie mówiące twarze. Zachowywali się spokojnie, nie robili wrażenia chuliganów. Kim są? Dlaczego większą część dnia spędzają na ulicy? Gdzie diabeł mówi dobranoc. To znowu film o przyrostach biurokracji w jednej z najbielniejszych dzielnic Warszawy ówcześnie. Jest to taki jakby reportaż dokumentalny z Targówka. Zapomniana dzielnica Warszawy. Inny świat. A przecież to jest ta sama Warszawa, gdzie zbudowano MDM, Pałac Kultury, Starówka. A kupliksik niech żyje, nasz czarodziej, dla niego robota nowa jest. Miasteczko Jerzego Ziarnika to prowincja Staszów w województwie kieleckim. Taka codzienna beznadzieja, brak perspektyw, taka szarość. Choć nazwa tego nurtu brzmi Czarna seria polskiego dokumentu, to tak naprawdę oczywiście to były czarne zjawiska, ale w tych filmach także przebijała dominacja takiej szarości właśnie, że to wszystko było takie zgrzebne, szare, bez perspektyw, a szarość bardzo często przechodzi w czerń, znacznie częściej niż ewoluuje ku bieli, wydaje mi się. I na kanwie tych wszystkich filmów dokumentalnych nagle zaczynają się pojawiać filmy fabularne, które są realizowane
taką metodą paradokumentalną, które wiele czerpią z tych właśnie dokumentów, bo w penetrowaniu tej rzeczywistości zaczynają mówić o sprawach, o których się nie mówiło. Tutaj szczególnie chciałbym wyróżnić 3 takie filmy. Zaczęło się wszystko w szkole filmowej. Film może nie do końca udany, ale zwracający uwagę na te właśnie zjawiska. To Koniec nocy trójki reżyserów, wówczas jeszcze studentów, Juliana Dziedziny, Pawła Komorowskiego i Walentyny Uszyckiej, które opowiada o młodych ludziach, którzy właśnie nie za bardzo wiedzą, co ze sobą zrobić, nie mają perspektyw. W związku z tym bardzo łatwo przejść na tą drugą, już przestępczą stronę. I takie postaci ważne w tamtych czasach, Roman Polański, Zbigniew Cybulski, Ryszard Filipski, to ci młodzi ludzie. Ten film powstał w 1956 roku. Ja sobie przypominam w tym momencie, że w 1953 roku Federico Fellini kręci film Wałkonie. To jakby podobna opowieść, ale jednak ta nasza rzeczywistość była zdecydowanie bardziej czarna. Ci Wałkonie od Felliniego, którzy tak się wałęsają w tym miasteczku, ta rzeczywistość im doskwiera, ale jednak nie chyba w tym stopniu, co doskwiera bohaterom właśnie tego filmu. Kolejne utwory. Pętla. 57 rok, fantastyczny film Jerzego Wojciecha Hasa, który opowiada o człowieku osaczonym. To ekranizacja słynnego opowiadania Marka Chłaski o nałogowym alkoholiku, wspaniała rola Gustawa Holubka, o próbie wyjścia z kryzysu alkoholowego i jednocześnie o niemożliwości wyjścia, o pewnym osaczeniu. Zresztą Has będzie kontynuował, jeżeli chodzi o zainteresowania tematem, on będzie w podobnej jakby sferze obracał się w kolejnych filmach. Taka jednostka właśnie trochę przestraszona tą rzeczywistością, tak będzie w Pożegnaniach, we Wspólnym pokoju, w Szyfrach, Jak być kochaną, ale z drugiej strony znajdziemy w tym filmie cały taki arsenał, nazwałbym to scenograficzny Hasa. Ta graciarnia w pokoju głównego bohatera przywoła późniejsze filmy, Rękopis znaleziony w Saragosie, Sanatorium pod Klepsydrą, to co ktoś kiedyś i bardzo trafnie nazwał rupieciarnia Wojciecha Jerzego Hasa. Jej ślady już dostrzeżemy w Pętli, ale przede wszystkim pogłębienie psychologiczne w tej egzystencjalnej opowieści i ten długo zostający gdzieś w uszach dzwonek. Już nie ma obrazu, a ten dzwonek ostrzegawczy nam gdzieś tam w uszach ciągle brzmi. Kolejny czarny film zrealizowany rok później przez Czesława Petelskiego, Baza ludzi umarłych. To także ekranizacja opowiadania Marka Chłaski, z tym, że pisarz wycofał swoje nazwisko z czołówki tego filmu, uważając, że jego proza została jakby stępiona, że on bardziej dościsnął jakby tutaj pedał na te wszystkie ciemne sprawy. One nadal pozostały, może nie w takim stopniu jak w twórczości Chłaski, ale to był nadal czarny film, rozgrywający się gdzieś w Bieszczadach, z dala od cywilizacji, gdzie spotyka się grupa takich życiowych rozbitków. Oni się zajmują zwózką drzewa, gdzie jest złowroga rzeczywistość, gdzie są niesprawne samochody, gdzie jest fatalna pogoda, gdzie jest bieda, gdzie są kłopoty z wypłatami, gdzie właściwie nie pozostaje nic innego, tylko picie alkoholu i myślenie o tym, jak wyrwać się z tej opresyjnej rzeczywistości. Proszę Państwa, jeden z najczarniejszych polskich filmów, a jednocześnie pozostający gdzieś ta jego atmosfera, pozostające gdzieś w naszych głowach. Wiele było jeszcze takich filmów. Wymieniłem te 3, moim zdaniem najważniejsze, ale które gdzieś czerpały z formuły kina czarnego, może nie nazwałbym do końca kina czarnego, ale z jednej strony ekspresjonizmu, a z drugiej strony takiego opresyjnego patrzenia na tę rzeczywistość. Cudowny, niedoceniony, a właściwie doceniony po latach film z 1956 roku, Zimowy Zmierzch Stanisława Lenartowicza, rozgrywający się gdzieś na Kresach, opowiedziany głównie obrazem. To chyba najbardziej ekspresjonistyczny film w dziejach polskiego kina. To Zagubione uczucia Jerzego
Jerzego Zarzyckiego. Nowa Huta. Matka, która chce się uczyć, która chce pracować i syn, któremu nie marzy się wykonywanie 250% normy, tylko chce iść swoją drogą. Ale w tej rzeczywistości trudno znaleźć swoją drogę. Nieraz się z niej zbacza, jakby ta rzeczywistość, ta czarna rzeczywistość tylko na to czeka, łatwo się stoczyć. O tym mówią także takie filmy jak Miasteczko Romualda Drobaczyńskiego, Juliana Dziny, Janusza Łęckiego. W małym miasteczku znowu takie życie bez perspektyw, znowu ci ludzie z pustego obszaru. Czy pewien ewenement w naszej kinematografii, ale też z pewnymi elementami czarnymi. Kiedyś Wadim Berestowski, który potem całkowicie poświęcił się kinu dla dzieci i młodzieży, nakręcił taki film Rancho Texas. W formule westernu. To był właściwie pierwszy taki polski western. Potem powstało kilka takich opowieści Wilcze Echa chociażby, ale to były bardziej opowieści przygodowe. Natomiast to Rancho Texas to znowu było jakby o tym, jak łatwo przejść na drugą, tą ciemną stronę. Bohaterom udaje się, ale ta złowroga rzeczywistość ciągle się czai. To, za co te filmy należy cenić po latach, to właśnie odwaga twórców w penetrowaniu tych ciemnych tematów, które po raz pierwszy na tej popaździernikowej fali znalazły swoje ujście. Pojawiły się w gazetach, pojawiły się na filmowych ekranach. Forma niekiedy była trochę gorsza. Jeżeli kino jednak szybko się starzeje, nieraz nas pewne rzeczy śmieszą, wydają nam się anachroniczne, ale proszę zwrócić uwagę, że te filmy powstały po okresie, kiedy twórcy właściwie mieli w pełni zakneblowane ustach. Po czasach takich agitek socjalistycznych nagle twórcy zaczęli opowiadać o tym, o czym wcześniej nikt nawet specjalnie nie miał odwagi pomyśleć.